Na dzisiejszym filmie pokażemy Wam kolumny Akai SW180. Są to bardzo stare już i rzadkie kolumny, typowy vintage. Kolumny wyprodukowane w 1970 roku, plus minus oczywiście. Jest to trzydrożny, czterogłośnikowy system z głośnikiem niskotonowym 30 cm. Kolumny mają pasmo przenoszenia od 23 do 22 tysięcy Hz. Moc nominalna wynosi 60 W przy 8 ohmach. Bardzo wysoka skuteczność na poziomie 102 dB. Jest to pomiar oczywiście 1 W z 1 metra. Poziom, tak naprawdę częstotliwość podziału zwrotnicy waha się w okolicach 700 i 7000 Hz przy zboczu 12 dB na oktawę. Szerokość 475, wysokość 777, głębokość 400 mm, waga 32 kg, jedna sztuka kolumny. Teraz co tu zostało zrobione? Tak naprawdę przyjechały do nas, jest filmik kręcony na życzenie naszego klienta oczywiście. Zostały wymienione L-pady. To są L-pady osobno dla tonów wysokich i dla tonów średnich. W torze wysokim jest oczywiście, to jest tak naprawdę średnio, można powiedzieć średniotonowy jest tutaj głośnik tubowy, wysokotonowe, widzimy tutaj dwa głośniki wysokotonowe na membranie celulozowej. Oczywiście te przewody zostaną jeszcze wymienione, potencjometry po prostu L-pad, tak jak mówiłem, zostały wymienione z tego względu, że postaram się tutaj pokazać, co się z nimi działo. To są stare L-pady. Słychać typowe gruchanie, czyli już w środku są pourywane niektóre rzeczy. W dwóch L-padach są wypalone nawoje, to są druty oporowe tak zwane. One są już po prostu upalone, kompletnie się nie nadawały. L-pady firmy Monacor są założone dla 8 ohmów, ponieważ jest to system 8-ohmowy. Można tu jeszcze parę słów powiemy o głośniku niskotonowym, ponieważ głośnik niskotonowy został zbudowany specjalnie przez firmę Akai, w całości odlany. W całości mamy tutaj bardzo mocny kosz, nie odlany, tylko kosz metalowy wytłaczany. Jest to bardzo zwarta konstrukcja, która tak naprawdę miała za zadanie wytwarzać jak najniższe rezonanse, jak najlepszą charakterystykę liniową tego głośnika zachować. To tyle. No więcej informacji niestety nie znajdziemy o tych kolumnach, bo tak jak mówiłem, jest to rzadkość. Obudowa oczywiście Bass Reflex. Co do obudów, nie będziemy tutaj nic robić. Nasz klient zajmie się osobiście tym razem tymi obudowami. Będą długie zimowe wieczory, także będzie co przy nich robić. Tyle od strony technicznej. W kolejnym filmiku oczywiście postaramy pokazać się Wam, jak te kolumny grają. Będzie również krótki materiał z odsłuchu. Zapraszam. Jeszcze rzut oka na zwrotnicę, o której przed chwilą mówiliśmy. Wiadomo, cewki. I oczywiście mamy tutaj kondensatory elektrolityczne. Te kondensatory po pomiarach totalnie nie trzymają parametrów. Zresztą po tylu latach mają już prawo nie trzymać. One oczywiście zostaną też wymienione. Jeszcze raz widok zwrotnicy. Okablowanie. Potencjometry typu L-pad. I całościowy rzut oka na konstrukcję wewnętrzną. Jesteśmy już przy odsłuchu Akai, o których przed chwilą mówiliśmy. Oczywiście małe sprostowanie odnośnie tych dwóch głośników wysokotonowych. Są to głośniki tubowe, a nie, jak wcześniej powiedziałem, głośniki z membraną celulozową. Wzięło się to stąd, że przed chwilą dosłownie mieliśmy na stole głośniki Sansui z tą membraną. Teraz tak, idąc dalej. Bass Reflex. Raz, dwa. Jest to Bass Reflex, ale jednocześnie tak naprawdę otwór stratny, można powiedzieć, ponieważ jeden otwór stratny, tak naprawdę obudowy z otworem stratnym, to jeden z typów obudowy głośnikowej. Są spotykane również inne nazwy, jak obudowa z otworem stratnym, obudowa aperiodyczna. To rozwiązanie oczywiście polega na tym, że w obudowie znajduje się otwór lub zespół otworów, które są wypełnione materiałem tłumiącym. I ten materiał tłumiący stawia opór dla przepływającego przez element stratny powietrza. Oczywiście element stratny wprowadza dodatkowe tłumienie rezonansu głośnika. Częste zastosowanie przez producentów takich jak Dyn Audio
i Scanspeak. Jeszcze jeden rzut oka. Tu mamy tak naprawdę głośnik średniotonowy, ten duży, tubowy, dwa wysokotonowe. Oczywiście potencjometry LPAD widzieliśmy przed chwilą, że były wymieniane. Są ustawione w pozycji normal, górny od wysokotonowych, dolny od głośnika średniotonowego również w pozycji normal. I możemy już przejść do krótkiego odsłuchu naszych kolumn. Tak grają Akai. Dzięki za uwagę. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.